Spójrzcie na tę małą, niepozorną monetę. Widzicie tego jeźdźca na koniu? To nie jest tylko postać z bajki. To jedyny taki skalny relief w całej Europie, wykuty 23 metry nad ziemią na pionowej ścianie. Ten mały krążek metalu, który trzymam w dłoni, to 10 stotinek z Bułgarii, rok 1999. Ale uwaga, to nie jest zwykłe 10 groszy z wakacji. To moneta, która przetrwała upadek systemu, gospodarczą burzę i stała się symbolem dumy narodu, który od ponad 1000 lat nazywa siebie lwami. Dziś opowiem Wam, dlaczego ten konkretny egzemplarz, choć nosi ślady tysięcy rąk, jest tak fascynujący, że Bułgarzy chcą go widzieć na swoich przyszłych monetach euro. Obiecuję, po tym filmie przeszukacie swoje skarbonki z wycieczek. Mamy przed sobą 10 stutynek, wybitych w 1999 roku. To był szczególny czas dla Bułgarii. Kraj podnosił się z kolan po kryzysie, wprowadzał nową walutę, czwartego lewa i patrzył z nadzieją w stronę Europy. Ta moneta to dziecko tamtych przemian. Wybita w mennicy bułgarskiej w Sofii w nakładzie ponad 8 milionów sztuk. Może się wydawać, że to dużo, ale spróbujcie dziś znaleźć taki egzem w stanie. To niemal niemożliwe, bo te monety ciężko pracowały w portfelach Bułgarów przez dekady. Dosłownie przed chwilą, bo w styczniu 2026 roku oficjalnie zakończyły swoją misję w obiegu. To sprawia, że patrzymy na nią już nie jak na środek płatniczy, ale jak na zamknięty rozdział historii. Technicznie to bardzo solidna robota. Moneta jest wykonana z miedzioniklu, a dokładnie ze stopu miedzi, niklu i cynku, co nadaje jej ten charakterystyczny, lekko złocisto-słomkowy odcień. Jest lekka, waży niecałe 3 gramy, dokładnie 2,93 grama i ma średnicę 18,5 mm. To taki idealny rozmiar, żeby nie zgubić jej w kieszeni, ale też poczuć jej wagę. Grubość to 1,5 mm, a rand, no właśnie, spójrzcie na krawędź. Jest ząbkowany, co miało zapobiegać fałszerstwom i obcinaniu brzegów, choć w tym egzemplarzu ząbki są już nieco zmęczone życiem. Orientacja jest medalowa, czyli góra zawsze zostaje na górze, gdy obracacie ją jak kartkę w książce. A teraz przyjrzyjmy się detalom, bo tu dzieje się magia. Na awersie króluje jeździec z Madary. Spójrzcie na tę dynamikę. Jeździec przebija włócznią lwa, a za nim biegnie wierny pies. To nie jest wizja artysty z lat 90., to kopia monumentu z VIII wieku. Napis Bulgaria dumnie wieńczy górę. Z kolei rewers to czysta, czytelna klasyka. Duża dziesiątka, rok 1999 i napis stotinki. Ale spójrzcie na górę. Widzicie te 12 gwiazd? To symbol aspiracji do Unii Europejskiej. W 1999 roku to było marzenie, które Bułgarzy wybijali na każdej monecie. Stan tego egzemplarza? Oceniam go na V, czyli bardzo piękny. Widać przytarcia na rysach twarzy jeźdźca, gwiazdki straciły swój pierwotny blask, ale to właśnie nadaje jej autentyczności. Nie była czyszczona chemikaliami, ma swoją naturalną, szarawą patynę. To moneta z duszą, a nie z plastikowego pudełka. I tu dochodzimy do serca tej monety. Dlaczego ten jeździec jest tak ważny? Wyobraźcie sobie pionową skałę na płaskowyżu Madara. Ponad 1200 lat temu ktoś, ryzykując życie na ogromnej wysokości, wykuł ten relief. Prawdopodobnie przedstawia on Hana Terwela, jednego z najpotężniejszych władców wczesnej Bułgarii. To jedyny taki obiekt w Europie, wpisany na listę UNESCO. Kiedy w 2008 roku zapytano Bułgarów, co chcą mieć na swoich przyszłych euro, ten jeździec zmiażdżył konkurencję, zdobył ponad 25% głosów. To niesamowite, że pogański symbol sprzed 1000 lat wciąż jest tak żywy w sercach ludzi. Ta moneta to most między starożytną potęgą Hanów a nowoczesną Europą. Gdyby te 10 stotinek mogło mówić, opowiedziałyby o bazarach w Sofii, o zapachu różanego oleju i o ogromnej dumie narodu, którego nazwa pochodzi od lwa.
A wy? Czy macie w swoich kolekcjach monety z Bałkanów? A może ten jeździec przypomina wam o jakiejś podróży? Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie monety z wizerunkami władców, czy tak jak Bułgarzy stawiacie na symbole narodowe i historię wyrytą w skale. Czekam na wasze opowieści. Patrząc na te 10 stotinek, widzimy coś więcej niż miedzionikiel wart kilka złotych. Widzimy upór, tradycje i marzenia o przyszłości. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 10 stotinek z 1999 roku są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.